Pokój temu domowi. Chyba zawsze, kiedy spotkamy człowieka niewidomego, zdarzyć się może w życiu i będziemy próbować opowiedzieć mu o barwach świata, zaczniemy używać słówka jakby. Że zielony jakby taki żywy, żółty też, szary, ponury, czarny, niebezpieczny, groźny, no nie wiem jakich kto będzie używał argumentów. Kiedy opisuje Pismo Święte wydarzenie zesłania Ducha Świętego, pojawia się słowo jakby. Że jakby uderzenie wiatru, że jakby płomyki. Czytając nawet o tym, odkryłem w sobie powołanie do bycia ilustratorem Biblii. Mówię całkiem poważnie, drodzy Państwo, kiedy oddawałem obrazek do oceny na zajęciach plastycznych, bardzo często mój nauczyciel mówił, no jakby wazon, no jakby kwiaty. Więc może ja to jakby jakoś bym w tajemnicy nie do dosłowności ujął. I ktoś powiedział, że kiedy na ziemi odbywają się wykłady z teologii dogmatycznej, aniołowie w niebie fikają nóżkami ze śmiechu, po prostu pękają, no bo my możemy mówić o Bogu tylko jakby. Pewien nauczyciel w Stanach Zjednoczonych prowadził lekcje dla młodzieży i mówił, że Jezus jest mistrzem. Nie robiło to na nich wrażenia. Żuli gumę, nogi mieli założone o oparcia kolegi siedzącego naprzeciw, prowokujące spojrzenia. Nauczyciel mówił, że Jezus jest właśnie odkupicielem, zbawicielem, Mesjaszem. Żuli gumę dalej, ale kiedy powiedział Jezus, gdyby żył, to byłby najlepszym obrońcą w amerykańskim futbolu. Wtedy przestali rzuć gumę i powiedzieli Father, repeat please. Każdy musi znaleźć jakiś obraz Jezusa, obraz Pana Boga, aby był najbliższy, że tak powiem, oryginałowi, o ile tak można w ogóle powiedzieć. Apokalipsa mówi, że kiedy Pan Bóg pokaże ludziom niebo, na 30 minut zapadnie cisza. Młodzież mówi o takim zjawisku kopara, szczena opadła, nastąpi cisza, będzie taki zachwyt, że zobaczymy, jak to słowo jakby było dalekie od rzeczywistości. Ja w tym roku też miałem swoje jakby. Jechałem samochodem do sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Bałem się, czy trafię dobrze, więc kupiłem sobie cudowną maszynkę pod nazwą GPS. Zamontowałem, maszynka doprowadziła mnie do domu sióstr. Zadzwoniłem, że już czekam na dole. Siostra przyszła, poprowadziła mnie i idąc zapytała, czy nie chciałbym wejść do kaplicy z wystawienia Najświętszego Sakramentu. Oczywiście chętnie to uczyniłem. Poszedłem z siostrą do kaplicy, uklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Byli jeszcze jacyś ludzie w kościele i wtedy z mojej kieszeni rozległ się potężny głos. Dotarłeś do celu. Poczułem się jakby na końcu świata stanął przed Panem razem z żołnierzami w jakimś zastępie wojsk anielskich i dostał przepustkę do nieba. Oby to jakby kiedyś stało się rzeczywistością mojego życia. Tego i Państwu życzę z całego serca.